didn't even get to cross. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Podróże w czasie są pokazywane w wielu formach w kilku filmach, jednak tłumaczenie, jak to wszystko się dzieje, jest zbyt bardzo skomplikowane. Na przykładzie dwóch filmów pokażę wam w najprostszy możliwy sposób, jak to wygląda i od czego zależy. Pokażę wam też, dlaczego podróże w czasie nie miałyby sensu, zakładając, że byłyby możliwe. Zacznijmy od tego, czym jest czas. Jeśli spojrzymy od naturalnej strony, to zaznacza się on od wielkiego wybuchu i trwa do tej pory, w której oglądasz ten film. Spekulując, będzie on biegł w nieskończoność. Inna wersja mówi, że czas jest pętlą, a my trwamy w niej na jednym z więcej niż bilionowych momentów na fali czasu. Przyjmijmy, że czas jest prostą linią, a my jesteśmy gdzieś na niej. Długo przed nami były dinozaury, potem na przykład średniowiecze, potem I wojna światowa, potem II wojna światowa, wejście Polski do Unii, a teraz i tu jesteś ty oglądający ten film. Nie wiem, czy obejrzysz go w dniu premiery, czy miesiąc po premierze. Pierwszym modelem skoku w czasie będzie film Powrót do przyszłości. W tym filmie czas pokazano jako jedna linia, na której skacze się w czasie przez wszystkie lata. Te, które były i te, których jeszcze nie było. Wizja ta została stworzona przez Newtona i mówiła o tym, że jest tylko jedna linia czasu, na którą nic nie ma wpływu. Załóżmy, że jest 1 stycznia 2024 roku, a bohaterem naszego przykładu jest Polak Kamil. Kamil pracuje za najniższą pensję, ma 30 lat i nie jest zadowolony ze swojego życia i mieszkania w kawalerce. W ręce wpadł mu wehikuł czasu i ma zamiar cofnąć się do dnia, w którym kończył 18 urodziny i wręczyć wygrywające liczby w loterii samemu sobie. Loteria odbywała się dzień po 18 urodzinach Kamila. Kamil cofa się 1 stycznia 2024 roku o godzinie 12, wręcza numery i mówi, aby 18-letni Kamil zaznaczył te liczby przed jutrzejszą loterią. Następnie wraca do przyszłości na dzień 1 stycznia 2024 roku na godzinę 12:01. Jednak po powrocie orientuje się, że coś jest nie tak. W kawalerce, w której mieszkał, mieszka ktoś inny. Nie ma tam jego rzeczy ani nic, co było jego. Jak się okazuje, jego wersja w wieku 18 lat po wygranej na loterii szła przez miasto krzycząc, że jest milionerem i w euforii zapomniał o uwadze i potrącił go samochód. 18-letni Kamil zmarł, co wiąże się, że w przyszłości już go nie ma. Zatem 30-letni Kamil jest osobą, która także jest uznawana za martwą. Nie może zatem iść do pracy, nie może pójść do więzienia, ani normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Przyjmijmy optymistyczny scenariusz, gdzie Kamil żyje i jest bogaty. W roku 1 stycznia 2024 mają tyle samo lat. Kamil z przyszłości musi w brutalny sposób pozbyć się Kamila milionera, aby być jedyną wersją siebie. Po usunięciu Kamila milionera zajmuje jego miejsce w swojej willi z basenem. Jednak nie zna haseł do kont bankowych, nie wie czym się zajmuje ani jak wyglądają jego fundusze i biznes. W skrócie mówiąc, jest to sytuacja beznadziejna i owa podróż w czasie i zamiana siebie w milionera nic mu nie dała. Wersja podróży w czasie na podstawie Avengers jest już nieco prostsza. Kamil cofa się do przeszłości i tym samym ustala kopię linii czasu, która jest taka sama. Może się cofnąć do przeszłości na przykład o 3 dni i wysłać los na loterię i zostać milionerem. Poczeka 3 dni w ukryciu, aby Kamil, który żyje w drugiej linii czasu, także cofnął się w czasie i zniknął z drugiej linii czasu. Kamil nie ma sensu wracać do swojej linii czasu, bo w owej linii wszystko pozostaje takie samo. Puszczenie kuponu na loterii było w drugiej linii czasowej i nie przenika to do jego linii czasu. Zatem jedyną wersją, w jakiej może stać się milionerem, to zostanie w drugiej linii czasu i układanie życia jako milioner. Jednak w pierwszej linii czasu ktoś taki jak Kamil już nie będzie istnieć, co z pewnością da wiele bólu jego bliskim. Kamil posiądzie władzę nad czasem, jednak czas nie oszczędzi jego ciała. Będzie się starzeć jak normalny człowiek. W efekcie tego może żyć w czasach, gdzie sam miał 10 lat, ale mieć na przykład 80 lat. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że trochę wam wyjaśniłem, jak działają podróże w czasie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!